Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Święta coraz bliżej, dlatego nadszedł czas na kolejny klasyk, bez którego nie potrafię sobie ich wyobrazić. Przygotujemy rolady drożdżowe wypełnione bogatą, domową masą makową. Przy okazji wypróbujemy też dwa proste triki na to, żeby makowiec wyszedł piękny i bez pęknięć. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Dajcie znać, jakie są Wasze sposoby na to, żeby makowce nie pękały w trakcie pieczenia. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszych zakręconych makowców zaczynam od masy makowej. 300 g niebieskiego maku przekładam na drobne sitko i dokładnie płuczę pod bieżącą wodą. Wypłukany mak przekładam do dużego garnka i zalewam wrzącą wodą prosto z czajnika. Naczynie z makiem odstawiam na około godzinę do całkowitego wystudzenia. W tym czasie zajmuję się dodatkami, które wzbogacą smak masy makowej. Na pierwszy ogień idzie 60 g suszonych moreli, które kroję w małą, około pół centimetrową kostkę. Następnie zajmuję się 60 g migdałów, które dosyć grubo siekam. To samo robię z identyczną ilością orzechów włoskich. Jest to też dobry moment na namoczenie rodzynek i żurawiny, ale ja ten krok pomijam. Po około godzinie wracam do maku, który na tym etapie powinien być już letni. Przekładam go na drobne sitko i delikatnie mieszam w celu pozbycia się całej wody, która na nim pozostała. Tak przygotowany mielę dwukrotnie w maszynce do mielenia z sitkiem o najdrobniejszych oczkach. Jeśli macie pod ręką tylko suchy mielony mak, też możecie go użyć. W tym wypadku wystarczy go tylko sparzyć i odsączyć z wody. Po drugim mieleniu zaczynam składać masę. Do naczynia z makiem dodaję posiekane orzechy, migdały i suszone morele oraz po 60 g żurawiny, rodzynek i kandyzowanej skórki pomarańczy. Następnie dodaję 60 g rozpuszczonego i wystudzonego masła, 120 g miodu i 1 łyżkę amaretto. Zawartość miski krótko mieszam do równego rozprowadzenia dodatków w maku. Tak przygotowana masa makowa jest gotowa do użycia. Możecie przygotować ją dzień wcześniej i przechować przez noc w lodówce. Pamiętajcie tylko, żeby wyjąć ją z lodówki na około godzinę przed przygotowaniem rolat. Ja swoją odstawiam na bok i od razu zabieram się za ciasto drożdżowe. Do 550 g mąki pszennej dodaję 30 g drobnego białego cukru, pół łyżeczki soli i 7 g drożdży instant. Składniki suche krótko mieszam za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia cukru i drożdży w mące. Oczywiście możecie użyć też świeżych drożdży, pamiętajcie tylko o przygotowaniu zaczynu. Po wymieszaniu składników suchych dodaję do nich 300 ml lekko podgrzanej maślanki i 4 duże żółtka. Ciasto wstępnie mieszam za pomocą silikonowej szpatułki tylko do wchłonięcia płynu przez mąkę. Następnie dodaję 60 g rozpuszczonego i wystudzonego masła. Ponownie krótko mieszam zawartość miski tylko do wchłonięcia tłuszczu. Wtedy zaczynam wyrabiać ciasto dłonią. Na początku robię to przez kilka minut w misce, a następnie przekładam je na delikatnie podsypany mąką blat i wyrabiam przez około 10 minut do momentu, w którym przestanie się kleić do dłoni i blatu. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji ciasta formuję je w kulę i przekładam do delikatnie natłuszczonej miski. Naczynie szczelnie zamykam folią spożywczą i odstawiam do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około godzinę lub do chwili, kiedy podwoi swoją objętość. Pod koniec wyrastania ciasta wracam do masy makowej. Ta potrzebuje czegoś, co nada jej odrobinę lekkości. W tym celu do czystej suchej miski wlewam 4 białka jaj i dodaję do nich szczyptę soli. Białka ubijam na sztywno za pomocą miksera. Jak zawsze zaczynam od niskich obrotów i stopniowo zwiększam je wraz z powiększaniem się objętości białek. Nadchodzi czas na pierwszy trik, który wypróbuję. Do masy makowej dodaję 7 g drożdży instant. Ich dodatek ma sprawić, że masa będzie rosnąć razem z ciastem i nie będzie się od niego odklejać.
Już teraz zdradzam, że zadziałało to całkiem nieźle. Następnie do masy dodaję białka, które delikatnie łączę z nią za pomocą silikonowej szpatułki. Robię to w kilku partiach, starając się nie wybić przy tym zbyt wiele powietrza z białek. Po dodaniu wszystkich masa będzie jednak nadal bardzo gęsta. Tak przygotowane nadzienie makowca na chwilę odstawiam i wracam do ciasta, które na tym etapie jest już odpowiednio wyrośnięte. Wykładam je na blat i dzielę na dwie w miarę równe części. Nie muszą ważyć tyle samo co do grama, wystarczy, że ich waga będzie zbliżona i pozwoli na uzyskanie dwóch rolad. Jedną część ciasta zagniatam w kulę i odkładam pod przykryciem do miski. Część, która pozostała na blacie, również wyrabiam i delikatnie rozgniatam ją palcami do momentu, w którym uzyskam coś na kształt prostokąta. Tak przygotowane ciasto wałkuję do uzyskania płatu o wymiarach 35 na 25 cm. Postarajcie się uzyskać przy tym jak najrówniejsze boki. Im lepiej wam to wyjdzie, tym łatwiej będzie zawinąć rolady, a i lepszy będzie efekt końcowy. Na płat ciasta wykładam połowę masy makowej i rozprowadzam ją po prawie całej powierzchni, najrówniej jak to tylko możliwe. Wzdłuż jednego dłuższego boku pozostawiam czysty pas o szerokości około 2 cm. Będzie to miejsce zamknięcia rolady. Makowce ciasno zwijam wzdłuż dłuższego boku. Robię to powoli, bez pośpiechu, najdokładniej jak to tylko możliwe. Im ciaśniej to zrobicie, tym mniejsza szansa, że w środku powstaną puste przestrzenie, którym w tym wypadku dodatkowo zapobiegamy poprzez dodanie drożdży do masy makowej. Postarajcie się też nie rozciągać zbytnio ciasta drożdżowego. Jeśli któryś fragment ciasta będzie cieńszy, rolada może pęknąć w trakcie pieczenia. Choć i temu spróbujemy zapobiec. Boki zawiniętej rolady szczelnie sklejam i delikatnie zawijam pod rulon. Tak przygotowane makowce układam miejscem zamknięcia na natłuszczonym papierze do pieczenia. Nadchodzi czas na drugi trik. Roladę nakłuwam w kilku miejscach za pomocą wykałaczki. Wbijam ją śmiało do samego dna ciasta. W ten sposób robimy w roladzie niewielkie otwory, przez które może ulecieć para. Dzięki temu makowiec nie będzie aż tak mocno pęcznieć w trakcie pieczenia i jest spora szansa na to, że nie pęknie. Papier zawijam luźno wokół makowca, pozostawiając mu około 2 cm miejsca. Dzięki temu będzie mógł spokojnie wyrosnąć i zachować w miarę okrągły kształt w trakcie pieczenia. Tak przygotowane makowce układam na odpowiednio długiej blaszce do pieczenia w odstępach pozwalających im na spokojne wyrastanie. Blacha z roladami trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na 30-35 minut do uzyskania pięknego złotego koloru. Po tym czasie wyciągam ciasta z piekarnika i odstawiam w blaszce na około 15 minut do lekkiego przestudzenia, po czym przekładam je na kratkę i studzę całkowicie. W czasie, kiedy makowce stygną, zajmuję się lukrem. Do 200 g cukru pudru dodaję 3, może 4 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Składniki łączę ze sobą za pomocą rózgi do uzyskania gęstego, półpłynnego lukru. Polecam zacząć od mniejszej ilości soku i dodawać go w miarę potrzeby. Być może będziecie potrzebować go odrobinę mniej. Kiedy rolady makowe całkowicie wystygną, obficie polewam je lukrem. Jak wiadomo, im więcej lukru, tym lepiej. Tym bardziej, że ten oprócz słodyczy wprowadza do ciasta delikatnie cytrusowy smak. Na końcu posypuję wszystko kandyzowaną skórką pomarańczy i pozostawiam ciasta na blacie do zastygnięcia lukru. Kiedy to nastąpi, już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzielić rolady w kawałki i cieszyć się smakiem świątecznych makowców. Gotowe! Można się częstować! I zrobione! Nasze piękne makowce mogą pysznić się na stole. Rolady wyszły puszyste i całkiem przystojne jak na moje umiejętności. W smaku są delikatnie słodkie. Bakalie nadają ciastu struktury i chrupkości, a amaretto sprawia, że w całej kuchni unosi się przyjemny zapach migdałów. Ja na święta jestem już gotowy, teraz czas na Was. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!